Widzicie Frazia Rosse, czerwoną strzałę. Jest to włoskie pendolino. Jestem w drodze do Wenecji. Wenecja jest bardzo specyficznym miejscem, ze względu na swoje położenie na wyspach poprzedzielanych kanałami. Do centrum Wenecji nie można niczym dojechać ani dolecieć. Jedyną możliwością jest dopłynięcie promem, wodną taksówką czy wodnym tramwajem. Wenecję zwiedza się w zupełnie inny sposób niż inne znane ci miejsca. Łatwo się tu zgubić, a samo poruszanie się jest ograniczone ze względu na kanały i mostki. Gondola w Wenecji jest jedną z największych atrakcji miasta, od zawsze wzbudzającą dużo emocji wśród przejezdnych. Niemal każdy marzy o takim rejsie. Gondola jest to łódź wiosłowa napędzana i kierowana przez wioślarza zwanego gondolierem, służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach miasta Wenecji, obecnie raczej w charakterze atrakcji turystycznej. Gondole dzięki smukłemu kadłubowi, płaskiemu dnu i nieznacznej głębokości zanurzenia są bardzo dobrze przystosowane do pływania po weneckich kanałach, często wąskich i płytkich. Kiedyś gondola miała charakter wyłącznie praktyczny. Służyła do transportu towarów i ludzi, którzy praktycznie nie mieli innej możliwości przemieszczania się po kanałach. Kształt i konstrukcja gondoli wywodzi się z przybrzeżnych i rzecznych południosłowiańskich łodzi rybackich. Jej cechą charakterystyczną jest asymetryczny kadłub z bardzo dużymi nawisami. Asymetria kadłuba umożliwia używanie tylko jednego długiego wiosła do napędu i sterowania. Przy pełnym obciążeniu wynoszącym 1200 kg gondolier potrafi płynąć z prędkością 3 węzłów. Cena rejsu gondolą uzależniona jest od pory dnia oraz czasu korzystania z usługi. Nie ma znaczenia, czy popłynie jedna osoba, czy maksymalna ilość pasażerów, czyli w tym przypadku 6 osób. Płaci się tyle samo. Ceny rejsów są ustalone przez władze Wenecji i wynoszą 80 euro za kurs, który standardowo trwa 30 minut. Po zmroku ceny rejsu gondolą wzrastają. Gondolierów licencjonowanych jest w Wenecji ponad 400. Gondolierzy są przypisani do konkretnych rewirów i tylko po nich mogą pływać. Rejs potrwa jeszcze kilka minut, więc opowiem wam trochę o Wenecji. Wenecja jest to miasto położone na licznych bagnistych wyspach na Morzu Adriatyckim. Wokół Wenecji znajduje się Laguna Wenecka, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z tego względu jest to miasto kanałów. W większości transport odbywa się tylko drogą wodną lub pieszo. Ruch samochodowy możliwy jest tylko na obrzeżach Wenecji. Najpopularniejszym środkiem lokomocji jest Vaporetto, czyli tramwaj wodny. Patronem miasta jest święty Marek. W bazylice jego imienia złożone są jego oraz innych świętych relikwie. Światową popularność Wenecja zyskała dzięki karnawałowi weneckiemu.
Istotnym elementem ubioru bawiących się są maski. W Wenecji odbywa się również ważny festiwal filmowy. Wenecja jest ustawicznie podtapiana. Trwa budowa systemu śluz, mającego chronić miasto i inne wyspy laguny przed zalewaniem. Historyczna część Wenecji pełni głównie funkcje turystyczne. Wenecja bywa określana najpopularniejszym ośrodkiem turystycznym Włoch. Turystyka stanowi podstawę gospodarki miasta i jest głównym źródłem zatrudnienia i dochodów mieszkańców miasta. Ludność Wenecji w granicach administracyjnych wynosi około 260 000 mieszkańców, z czego większość mieszka na lądzie stałym, a historyczne centrum zamieszkuje niecałe 60 000. Przez ponad 1000 lat miasto było stolicą niezależnej Republiki Weneckiej, która była jedną z morskich i handlowych potęg Morza Śródziemnego. Z okresu największego rozkwitu Republiki pochodzą liczne zabytki miasta, których bogactwo i forma decyduje o pierwszorzędnym znaczeniu Wenecji jako ośrodka turystyki, nie tylko w skali Włoch, ale także w skali ogólnoświatowej. Zabytki te, tworząc unikatowy zespół urbanistyczny miasta, kanałów i mostów, stanowią o uznaniu Wenecji za jedną z najcenniejszych pozycji na liście światowego dziedzictwa ludzkości. Wenecji nie da się opisać ani do niczego porównać. Jest jedyna w swoim rodzaju, nazywana najpiękniejszym miastem świata. Zbudowanej na wodzie Wenecji od wieków wróżono upadek z powodu nietypowej lokalizacji. Wenecja zbudowana została na 118 wyspach Laguny Weneckiej, które później zostały połączone ze sobą mostami. Budynki, kamienice i pałace stawiano na drewnianych palach, które są zanurzone w wodzie. Drewniane słupy nie gniją, ponieważ nie mają kontaktu z tlenem, który jest niezbędny do powstawania szkodliwych drobnoustrojów. Pod weneckimi budynkami znajduje się ponad 100 000 drewnianych pali. W Wenecji jest około 170 kanałów. Najważniejszy to Canale Grande. Liczy 4 km długości i ma kształt odwróconej litery S. Wenecja ma około 417 mostów, z czego 4 nad Canale Grande. Wenecka laguna ma głębokość 15 do 20 metrów, w najgłębszym miejscu, ale średnio to nie więcej niż 10 metrów. Wenecja to nie tylko historyczne centrum, do którego najczęściej przyjeżdżają turyści, ale także wyspy wokół. Wśród nich te najbardziej znane to Murano, Burano i Lido di Venezia. Na placu Świętego Marka działa jedna z najstarszych kawiarni na świecie. To Café Florian. To jedna z najdroższych lokali w mieście. Wnętrze lokalu przez 3 wieki niewiele się zmieniło. W ciągu dnia goście kawiarni mogą słuchać muzyki na żywo. W 1725 roku w Wenecji urodził się Giacomo Casanova, awanturnik, podróżnik i literat.
Sztuka. Co napisać? To śpiewać mu to zra... Ja myślałam, że to z radia leciało. No, Super, naprawdę. super. To tak wygląda jak nie było, ale nieważne co z zewnątrz, ważne co w środku. Bazylika Świętego Marka jest dumą placu Świętego Marka. Wspaniała budowla, która jest ostatnim miejscem spoczynku patrona Wenecji. Wybudowano ją w zaledwie 4 lata w stylu bizantyjskim. Jeden z najsłynniejszych kościołów chrześcijańskiego świata jest efektem pracy wielu pokoleń artystów i hojności weneckich dożów. Charakterystyczne kopuły z weneckiego placu Świętego Marka przyciągają turystów z całego świata. Ozdoby katedry pochodzą ze statków weneckich, które przy wpłynięciu do Wenecji musiały w jakiś sposób obdarować katedrę. Część katedry można zwiedzać bezpłatnie, np. Muzeum Świętego Marka, Złoty Ołtarz i Skarbiec. Nie można wchodzić z plecakami i większymi torbami, a w środku można robić zdjęcia wyłącznie po dokonaniu stosownej opłaty. Dostaje się wówczas specjalną etykietę. Ze szczytu katedry jest wspaniały widok na cały plac. Obok Bazyliki Świętego Marka widzieliście dzwonnicę Świętego Marka. Jest to najwyższa budowla w Wenecji, wysoka na 98 metrów. Na dzwonnicy znajduje się 5 dzwonów, z których każdy swoim dźwiękiem zwiastował jakieś wydarzenie. Dzwon Triotriera, najstarszy z nich, miał wzywać patrycjuszy weneckich na posiedzenia Wielkiej Rady. Dzwon Pregadi wzywał senatorów na posiedzenia, a wiernych na uroczystości religijne. Dzwon La Marangona to największy dzwon, którego dźwięk oznaczać miał początek i koniec dnia roboczego. Kolejny dzwon to Nuna, zwany również Mezana, dzwoni do dziś w południe. Ostatni z nich to Renkhiera, jest z nich najmniejszy, a jego dźwięk oznaczał rozpoczęcie egzekucji. Wszystkie dzwony grają razem tylko gdy w mieście odbywają się znaczące wydarzenia. Dzwonnica jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc. Panorama rozpościerająca się z tarasu jest przepiękna i codziennie przyciąga do siebie setki zwiedzających. Dlatego chcąc wejść na dzwonnicę należy uzbroić się w cierpliwość lub zakupić bilet przez internet. Wieża zegarowa, której bicie w dzwon widzieliście, zaprojektował Mauro Coduzzi. Została zbudowana w latach 1496 do 1506, obok budynku starej prokuracji. Na szczycie wieży umieszczono 2 posągi Maurów, uderzających co godzinę w dzwon. W wieży umieszczono mechanizm zegara astronomicznego. Pokazuje on nie tylko godziny, ale także pory roku, fazy księżyca i położenie słońca w kolejnych znakach zodiaku. Powyżej tarczy zegarowej znajduje się skrzydlaty lew Świętego Marka, a pod nim Madonna z dzieciątkiem.
Z okazji święta Objawienia Pańskiego uruchamiany jest mechanizm pozwalający na ukazywanie się na balkonie wieży figurek Trzech Króli. Figurki można oglądać jeszcze przez cały tydzień po święcie. Most Rialto to budowla masywna i majestatyczna, należąca do najbardziej charakterystycznych zabytków Wenecji. Ma 48 metrów długości i jest szeroki na 22 metry. Wsparty jest na jednym łuku, wznoszącym się 7,5 metra nad poziomem wody i mającym 28 metrów rozpiętości. Łuk z kolei wspiera się z każdej strony na 6000 dębowych pali, wbitych dla jego wzmocnienia w dno kanału. Przez most prowadzą 3-biegowe schody, z których środkowe obudowane są sklepami złotniczymi i pamiątkarskimi. Rialto było dzielnicą strategiczną, jeśli chodzi o handel i produkcję uzbrojenia dla okrętów wojennych. W pobliżu znajdowała się stara mennica. Pałac Dożów, drugi najważniejszy zabytek na placu. Prawdziwa perła architektury stworzona między XIV a XV wiekiem. Dzięki połączeniu marmuru z Werony z marmurem z Istrii budowla, mimo że jest monumentalna, sprawia wrażenie lekkiej, kruchej i delikatnej. Obecnie we wnętrzach pałacu znajduje się muzeum. Do zwiedzania udostępniona jest także część pomieszczeń pałacowych. Jeśli macie w planach odwiedziny w Pałacu Dożów, warto odpowiednio wcześniej zastanowić się nad rezerwacją biletu przez internet oraz zobaczyć sobie sekretne trasy. Na tyłach Pałacu Dożów znajduje się jeden z najbardziej znanych mostów Wenecji – most Westchnień. Wybudowany w 1614 roku łączył miejscowe więzienie z pomieszczeniami pałacu. Jak mówi legenda, nazwa mostu pochodzi od tęsknoty pełnych rozpaczy westchnień skazanych, którzy oglądali go po raz ostatni przed odbyciem kary. Wenecja jest jednym z najpopularniejszych miast świata, które odwiedzić chce niemal każdy. Z tego powodu na miejscu spotkamy tłumy turystów i wysokie przez to ceny atrakcji komunikacji wodnej, noclegów czy w restauracjach. Z powodu braku możliwości wygodnego dostarczania produktów, ponieważ produkty dostarczane są na specjalnych wózkach oraz z wykorzystaniem transportu wodnego, ceny w sklepach są wyższe niż w innych miastach we Włoszech. Dotyczy to szczególnie małych sklepików. Jeśli podobał Ci się mój film, pamiętaj, że zostawiając łapkę w górę, subskrypcję, komentarz lub udostępniając film swoim znajomym, zwiększasz moje zasięgi i grono odbiorców. Za wszystko bardzo dziękuję. Cześć!